Denar Wespazjana. W Cezarei Nadmorskiej Żydzi jak co tydzień zgromadzili się w synagodze na szabasową modlitwę. Przed wejściem do przybytku Grecy złożyli prześmiewczą ofiarę. W garnku umieścili 2 ptaki. Był to rodzaj ofiary opisanej w księdze kapłańskiej, przeznaczonej na oczyszczenie trędowatych. Ten szyderczy gest odebrano jako ciężką zniewagę religijną. Wydarzenie to stało się bezpośrednią iskrą, która zapaliła powstanie przeciwko rzymskiemu uciskowi. Bunt szybko przerodził się w trwającą od 66 do 73 roku wojnę. W tym odcinku chciałbym prześledzić relację Józefa Flawiusza, naocznego świadka tamtych zdarzeń opisanych w wojnie żydowskiej, z jednego z najtragiczniejszych epizodów tego konfliktu – oblężenia Gamalii, zwanej Masadą Północy, oraz przyjrzeć się monecie, która upamiętnia krwawy podbój Judei przez Rzymian. Przeszłość monety. Judea Capta. Oblężenie Gamalii. Jednym z ostatnich miejsc żydowskiego oporu na północy była położona na wzgórzach Golan cytadela Gamala. Miasto wznosiło się na skalistym grzbiecie o charakterystycznym kształcie przypominającym garb wielbłąda. Stąd jego nazwa, która w języku aramejskim oznacza właśnie wielbłąd. Gamala ze wszystkich stron otoczona była stromymi urwiskami i głębokimi wąwozami. Domy, piętrzące się jeden nad drugim po zboczu, sprawiały wrażenie, jakby całe miasto unosiło się ku niebu. Na samym szczycie górowała nad wszystkim cytadela, ostatnia linia obrony. Wespazjan rozpoczął oblężenie Gamalii późnym latem 67 roku naszej ery. Wokół wzgórza rozstawiono rzymskie obozy, skutecznie odcinając miasto od dostaw żywności. Legiony przystąpiły do regularnych prac oblężniczych, wznoszono wały, zasypywano fosy i zbliżano się ku murom. Największe uderzenie katapult i balist skierowano na wschodnią część miasta, gdzie wznosiła się wysoka wieża, najważniejszy punkt obronny. Mimo głodu i braku nadziei na odsiecz, obrońcy stawiali dzielny opór. Dowodzili nimi Chares i Józef, 2 wpływowi obywatele. Ich determinacja i zdolność do podtrzymania morale mieszkańców sprawiły, że Gamala długo się broniła. Ale oblężenie rychło miało się przerodzić w jeden z najtragiczniejszych epizodów całej wojny żydowskiej. Rzymianie przystawili tarany w 3 miejscach, systematycznie rozbijając mury. W końcu przy huku trąb i szczęku oręża legioniści wdarli się do miasta. Walki w ciasnych, stromych uliczkach były zaciekłe. Żydzi odpierali pierwsze fale, ale pod naporem kolejnych zmuszeni byli cofać się ku wyżej położonym dzielnicom. Zachęceni pozornym zwycięstwem, Rzymianie rzucili się w pościg i wtedy karty bitwy się odwróciły. Obrońcy, wykorzystując topografię miasta, przepuścili desperacki kontratak. Z wyższych tarasów zrzucali kamienie i pociski, strącając Rzymian ze stromych ścieżek. Legioniści, ściśnięci w wąskich przejściach, zablokowani przez własne szeregi napierające z tyłu, nie mogli się ani cofnąć, ani bronić. W panice wielu z nich wskakiwało na dachy domów, które pod ich ciężarem zaczęły się zawalać w kaskadzie ruin. Wielu zginęło pod gruzami, innych udusił pył unoszący się nad miastem. W samym środku tej katastrofy znalazł się Wespazjan. Z garstką żołnierzy przedarł się aż na szczyt, gdzie przez długi czas opierał się naporowi. Gdy wróg nieco ustąpił,
Wycofał się krok po kroku, nie odwracając się plecami. Tego dnia poległy setki legionistów. Była to jedna z najdotkliwszych klęsk armii rzymskiej w trakcie całej kampanii. Centurion Gallus zdołał ukryć się wraz z 10 ludźmi w ruinach miasta. Nocą zakradli się do domów nieświadomych Żydów, których wymordowali, po czym bezpiecznie wrócili do obozu. Porażka wstrząsnęła morale armii. Wespazjan, by wzmocnić ducha legionistów, wygłosił przemowę. To, co już za wami, nie było wynikiem waszego tchórzostwa, lecz przewagi warunków terenowych. Zbytnio ulegliście zapałowi. Gdy wróg się cofał, należało zająć silną pozycję i zmusić go do ataku. Ale nie przez nieopatrzność zdobywa się chwałę. Wracajmy więc do rzymskiej cnoty i strategii. Ja zaś, jak zawsze, pierwszy rzucę się do boju i ostatni zejdę z pola. Mimo strat Rzymianie nie odstąpili. Głód i wycieńczenie czyniły spustoszenie wśród mieszkańców. Coraz więcej próbowało ucieczki przez urwiska i podziemne chodniki. Pozostali walczyli z desperackim uporem. Nad ranem 22 dnia miesiąca Hyperbetaios 3 żołnierze z 15 Legionu zakradli się pod wieżę górującą nad miastem. Pod osłoną nocy naruszyli jej fundament i wieża runęła z hukiem, grzebiąc strażników. W mieście wybuchła panika. Straże opuściły stanowiska. Wielu Żydów rzuciło się do ucieczki. Bezskutecznie. Józef zginął od rzymskiego pocisku, Chares zmarł tego samego dnia, zapewne z powodu szoku i wycieńczenia. Nazajutrz 23 dnia miesiąca Hyperbetaios Rzymianie wkroczyli do miasta. W tym czasie powrócił też Tytus. Oburzony wcześniejszą klęską legionów, poprowadził śmiały atak. Z 200 jeźdźcami i piechurami przedostał się do miasta. Zapanował chaos. Jedni uciekali, inni próbowali stawiać opór. Rozpoczęła się ostatnia rzeź. Ci, którym udało się uciec, schronili się w cytadeli, położonej na skalistej górze, otoczonej przepaściami. I kiedy wydawało się, że niedostępna dla Rzymian forteca uchroni mieszkańców Gamalii, zerwała się wichura. Rzymskie strzały niesione przez wiatr smagały obrońców, podczas gdy ich własne pociski zbaczały z kursu. Bitwa zamieniła się w masakrę. Doprowadzeni do ostateczności Żydzi rzucali się ze skał razem z dziećmi i żonami. Rzymianie, pałając żądzą odwetu, nie oszczędzali nikogo, nawet niemowląt. 4000 zginęły z rąk legionistów, a ponad 5000 odebrało sobie życie, rzucając się w przepaść. Z całej ludności ocalały jedynie 2 kobiety. Siostrzenice Filipa, syna Jakima, bliskiego współpracownika króla Agryppy. Przetrwały, bo zdołały ukryć się w ruinach. Tak padła Gamala, samotna twierdza oporu, której mieszkańcy woleli zginąć, niż się poddać.
21 grudnia 69 roku naszej ery Senat Rzymski oficjalnie uznał Wespazjana nowym cesarzem. W chwili tej proklamacji przebywał on w Egipcie, skąd zapewniał dostawy zboża do Rzymu i pojawił się w stolicy dopiero w połowie 70 roku. Prezentowany denar, notowany w katalogu Roman Imperial Coinage, część druga pod numerem 2, pochodzi z pierwszego roku jego panowania i został wybity w Rzymie w 69-70 roku. Nietypowy portret cesarza na awersie, odbiegający od późniejszych, zapewne wynikał z jego nieobecności w Rzymie i braku wzorcowego popiersia dla mincerzy. Ikoniczny rewers przedstawia personifikację Judei jako zniewolonej kobiety siedzącej pod trofeum z dłonią wspartą o głowę. Jest to pierwszy typ z serii Judea Capta, Judea ujarzmiona. Choć w momencie emisji wojna żydowska trwała nadal, zakończyła się dopiero w 73 roku, legenda rewersu Judea odnosi się do stłumienia przez siły rzymskie powstania na północy i zajęcia znacznej części prowincji. Echoes rise from the hollowed halls, shadows dance on the ancient walls. Through silent prayer the whispers flow, a river of light where spirits go. Stone by stone the story is told, a choir of time that never grows old, breathing life to the air unseen, carried by winds where spears convene. In sacred stillness truths ignite, embers glow in the endless rite, stepping into the sacred streams, lost in a sea of ancient dreams. Moonlight guides the unseen choir, kindling souls with subtle fire. Between each breath a hymn resides, a pulsing tide where eternity hides.